To cześć, jak tam? Cześć, u mnie wszystko w porządku. Za pół godziny zaczynamy festiwal Skorpionalia, 5. edycja. Okay. Mam nadzieję, że i 6. też będzie. To może Noe przedstawisz kolegę naszego, z którym mamy wywiad dzisiaj. Okej, no a Krzysiek, to pracujemy razem. W szkole, tak. Pracujemy razem w szkole La Fontaine. Ja zajmuję się tym, że uczę dzieci, przekazuję dzieciom moją wiedzę na temat modelarstwa. A oprócz tego jestem wokalistą zespołu TZN Xenna, używam pseudonimu Zygzak. Dobrze, To może na początek byś nam powiedział, bo macie historię bardzo długą, 35-letnią ponad. Z przerwą na 23 No właśnie, lata. z przerwą, to może takie w podsumowaniu historii tego zespołu, jak powstał. Tak na krótko. No na to krótko. tak, zespół TZN Xenna powstał w roku 1981. Przez przypadek powstaliśmy w dniu 1 sierpnia, co później miało pewne znaczenie, bo moim konikiem i hobby jest powstanie warszawskie. I tak jakby moment, w którym się zorientowaliśmy, że tak jakby założyliśmy zespół w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, był to nas takim fajnym, taką samoświadomością, nie? Bo wszyscy w zespole z Warszawy, rodziny gdzieś tam dotknięte tym powstaniem, także taka zbieżność, nie? Że powstał zespół punk rockowy, który postanowił sporo namieszać. I ten zespół grał sobie aż do 1987 roku. Mi się urodziło dziecko i ja w sposób świadomy zawiesiłem swoją sztukę na kołku w szatni, bo nie byłem w stanie pogodzić życia taty rock'n'rollowego czy punk rockowego z życiem rodzinnym i po prostu zająłem się moją rodziną. Szczególnie w tych czasach to chyba było Tak, a na scenę szczególnie powróciłem trudne. po 24 latach, kiedy moja córka miała już lat 21 i tak jakby znalazłem na nowo czas dla siebie. No i tak się składa, że w tym momencie tatę ZN Xenna już istnieje o rok dłużej niż tamta. Także pokonaliśmy tak jakby tamtą legendę i tamtą historię. Od 7 lat tworzymy nową legendę, nową historię. Gramy też stare utwory z lat 80. Nie wszystkie te najfajniejsze. Mamy bardzo dużo nowych własnych utworów, które zrobiliśmy w tym nowym składzie. W składzie, który jest obecnie, jeżeli chodzi tak jakby o ludzi, którzy grali w tej pierwszej Xennie, to jestem ja, Zygzak, który ten zespół założył. Znaczy, on wyszedł z mojej inicjatywy, tak? Ja musiałem znaleźć ludzi i to się dalej potoczyło. A także gra na perkusji gra Darek Dynia, który doszedł do TZN Xenna gdzieś na przełomie 8.3-8.4. I on gra ze mną w tej reaktywacji od samego początku i to jest bardzo dobry wybór. A dlaczego punk rock? Bo to chyba była początki punk rocku w ogóle w Polsce. Dlaczego punk rock? No 81 rok, no alternatywa, albo granie blues rocka, albo granie hard rocka, albo jakiejś takiej mętnej psychodelii, a wiesz, jak masz 17 lat, tobie energii potrzeba, No tak, a nie, wiesz, nie, czegoś takiego. A w tamtym momencie, no to była muzyka, która najbardziej była taka energiczna, dynamiczna. Energii i pewnego rodzaju buntu chyba Tak, też. i najbardziej tak jakby przemawiała do tamtego pokolenia i my wybraliśmy muzykę punkową, później się pojawiła nowa fala metalu i tam metale, nie? Ale generalnie metal mnie, no już nie ta ekspresja, to jest po prostu, to nie jest moja ekspresja. W punk rocku jest po prostu dużo takiej swobody i wolności, a także to samo założenie, że tak naprawdę najważniejsze jest to, co masz ludziom do powiedzenia i do przekazania, a nie to, czy ty tam, wiesz, dobrze wygrywasz solówki, tam jakieś kwarty, ćwiartki, chuj wie jeszcze co. Tylko chodzi o ten przekaz, tak? Znaczy to było związane też, że to w Polsce była komuna, nie było wolności, Tak, w byliście Polsce była wkurwieni i chcieliście komuna, po prostu coś z byliśmy tym wkurwieni zrobić. na to wszystko, a powiem, że jak Solidarność powstała, to też byliśmy na nią wkurwieni, przynajmniej my. Bo jeżeli chodzi o tak jakby społeczne zachowanie ludzi z Solidarności, to oni w zasadzie generalnie powinni nas traktować jako ludzi, którzy są po ich stronie barykady, No, oczywiście. ale spotykaliśmy się z ich strony z taką samą agresją jak ze strony, nie wiem, milicji czy kogoś takiego, nie? Byliśmy zaczepiani w tramwajach i mieliśmy taki pewien dystans do tego całego ruchu, bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, my byliśmy uczniami, a nie robotnikami. Solidarność to był ruch robotników, po pierwsze, tak? Mając im poprawić ich byt. My byliśmy chłopcami w poczekalni jeszcze, że tak powiem, życiowej. Wychodziliśmy do szkoły i tak jakby w całym tym ich programie, tak samo i partii, która rządziła tym krajem, najmniej było młodzieży. Nikt nigdy nie miał pomysłu, co dać tej młodzieży i tak naprawdę jest to dzisiaj. Bo to wszystko, co wymyślono, to patriotyzm im teraz dali, tak? Żeby umierali za ojczyznę, zamiast ich uczyć, żeby żyli dla ojczyzny, nie? Że ją trzeba budować, bo wyjść i umrzeć to najszybciej. A, kulka, jestem bohater, nie? I grupie postawią na powązkach, bo bohater jestem. A kurwa, żyj dla ojczyzny, to jest nauka. A skąd ci wzięliście inspirację? Z angielskich zespołów punk rockowych? Powiem Ci tak, nikt z nas nie znał języka, w związku z czym tekstów nie rozumieliśmy w ogóle.
ale czerpaliśmy inspirację z energii. Energii. Z tego, co słyszeliśmy. I na przykład, kiedy już teraz w tych latach obecnych graliśmy w Berlinie, ktoś z Niemców zwrócił mi uwagę, że to jest zajebiście, że my śpiewamy po polsku, bo oni w ten sam sposób podchodzą do tego, jak my w tych latach 80., dlatego że zespołów anglojęzycznych w takim Berlinie to codziennie masz przynajmniej 30 do 50 koncertów. Gdzie przyjeżdżają zespoły ze Stanów, z Anglii, z całego świata i wszyscy się silą na to, żeby być tą Europą, nie? Żeby każdy ich zrozumiał. A okazuje się, że ktoś, kto jest odbiorcą muzyki, woli usłyszeć to w języku ojczystym, bo to ma najprawdziwszy wyraz. To tak jest, no. I wiesz, u nas jest taki zespół, który się nazywa Kids of Death, coś tam, nie? Cool Kids of Death. Tak, tak. I oni nagrali płytę po polsku, gdzie mieli utwór tam, hej, panie dziennikarzu, coś, to mamy butelki z benzyną. Okej. Ale ja wysłuchałem tej piosenki z przetłumaczonym tekstem, nie? I nagle koleś śpiewa, że ma w ręku butelkę z benzyną. Na zachodzie się używa koktajlu Mołotowa. Nikt nie mówi butelka z benzyną. Butelka z benzyną to jak idziesz skuter tankować, tak? To sobie możesz kupić. I nagle to głupio zabrzmiało, po prostu. Bo to nie jest ten przekaz, bo po polsku, wiesz, w Polsce się nie używa koktajl Mołotowa. Butelka z benzyną z powstania warszawskiego. Dlaczego? Bo to jest ruska nazwa związana z komuną, bo to Mołotow wymyślił broń, nie? Dla bolszewików. I tak jakby nie ma u nas tego uwiązania i nagle ktoś śpiewa za granicą, że ma w ręku butelkę z benzyną, no to sorry, ale zwykły taki odbiorca może sobie pomyśleć, co, kurwa, skuter tankuje, kupił sobie do kosiarki, nie? To nie jest to kojarzenie. I uważam, żeby śpiewać po angielsku, to co śpiewasz, przekazujesz po polsku, trzeba mieć bardzo dobrego tłumacza. No tak. Ja na przykład w moim zespole takim tłumaczem jest mój basista 25-letni, bo on chodził do szkoły w Kanadzie, ma certyfikaty i on tłumaczy genialnie teksty. On tłumaczy tak, że ktoś, kto kupuje naszą płytę, bo zawsze tłumaczymy te teksty, jak to gdzieś idzie na zagranicę, to on rozumie, bo jest i odnośnik na przykład do czasów PRL-u, a czy to jest słowo slangowe. Wiesz, że tych ludzi gdzieś tam kierujesz, nie? A nie tłumaczysz słowo w słowo i tak nagle taki kasztan. To tak jak wiesz, te tłumaczone teksty z Brawo, co były w Polsce w latach 80., nagle brałem Cura i tak, ja pierdolę, jakie to bzdety są. Nie, tu fajnie wszystko, 17 seconds, a tu bzdety. Słowne bzdety po prostu. No i tak to wygląda. No i tak sobie tutaj gramy. Ten 7. rok, zrobiłem Skorpionalia po raz 5. Myślę, że będzie fajna zabawa. TZN Xenna o 22 zagra. Najgorszy punk rockowy zespół w tym kraju, jakby nie patrzył. A skąd ta nazwa? No właśnie, to jest taka jazda, że utwór, nazwę Xenna my wymyśliliśmy sami. I ten wyraz nie istniał. To jest wyraz aneks od tyłu. No właśnie czytałem, Z dodanym jednym N, że są 2 N i KS jest zamienione na X. Bo tak głupio wyglądało z tym KS, nie? I to tak powstał wyraz Xenna. TZN to jest skrót z języka polskiego, myślowy, to znaczy Xenna. Śmiesznie było w tamtych latach, bo dziennikarze tam, wiesz, tam jakaś gazeta, ej, ale co znaczy TZN? A ja, to znaczy. No tak, ale co znaczy? To znaczy. No ale co znaczy? Kurwa, to znaczy. Język polski, chodziłeś do szkoły? Chodziłem. A skrótu myślowego nie znasz TZN? O, no faktycznie, no. Obecnie nazwa Xenna i lek jest, nawet, teraz wyczytałem, że jest pokolenie ksenialsów. Połączenie pokolenia X z milenialsami, to się nazywa ksenialsi. No brawo, zapraszam na koncerty, macie przedstawiciela muzycznego. A jeszcze mam pytanie, dlaczego nie byliście na Jarocinie? Bo ja oczywiście byłem za młody wtedy, żeby chodzić na takie festiwale. Widziałem filmy dokumentalne, że Jarocin to był taki festiwal, że wolność i tak dalej, młodość, a wy nie chcieliście tam pojechać. Tak. Dlaczego? Wolność na 3 dni. Kup se bilet, pobaw się, wracając do domu przebierz się z tych ciuchów. Wracasz do swojego małego miasteczka, gdzie od nowa milicja i wszyscy cię ganiają. I dlatego TZN Xenna nigdy tam nie grała. Nie dlatego, że byliśmy wrogami festiwalu, wrogami muzyki, tylko że jako zespół ideologiczny ja nie chciałem mieć wolności na 3 dni raz do roku. Ja chciałem być codziennie akceptowany z moim irokezem, z moim wyglądem, a ten festiwal poprzez jeszcze nagonkę dziennikarską nie wnosi nic dobrego, bo znowu jak coś pokazywano o subkulturach, to same najgorsze rzeczy. No to było idźcie, bawcie się, macie te 3 dni dla siebie, ale jak wracajcie pokażemy później. co robicie, to że chlacie, że ćpacie, ale nikt nie napisze na tym, że są działacze, którzy bronią prawa zwierząt, że prawa, wiesz, przyrody, coś tam. Nie, tylko chlają, ćpają, degeneraci, nie? I to był świadomy wybór zespołu, że my tam nigdy nie zagraliśmy. Ja i jeszcze po raz enty to powtórzę, nie mam do nikogo pretensji, żadnych żali, że ktoś tam grał, bo to był jego wybór. Natomiast ja z zespołem wybrałem tak, czego do dzisiaj nie żałuję. Po prostu. No to jest bardzo punkowy Wiesz, wybór. jak robisz coś dla idei, to ją rób.
A jeszcze teraz, jak sobie tam oni się kłócą o ten Jarocin, stary, to jeszcze bardziej się cieszę, że tam grałem. Że w ogóle mnie to nie dotyczy, nie? Takie skakanie do oczu, bo tam wiesz, zawsze po latach to jest albo ty to, a ty tamto, nie? A ja mam to w dupie. Tak. W ogóle mnie to nie dotyczy, nie? No i bardzo słusznie. Wiesz, mój zespół wymyślił sobie, tak jakby my odebraliśmy niezależność, no jako coś takiego, no na serio niezależność, nie? Że wiesz, no są płyty niezależnych zespołów, bierzesz z drugiej strony okładka, tam kurwa 10 luk różnych tam sponsorów, tak? No co to za niezależność? Jesteś zawsze od kogoś zależny, nawet jeżeli oni są niezależni, to i tak jesteś zależny. U nas na płycie jest tylko, z przodu jest logo zespołu, a z tyłu logo wydawcy. To jest niezależność. Większość koncertów robimy sami, nie? Tak jak ja tutaj robię Skorpionaria. Nie proszę się żadnych sponsorów. Sponsorami są ludzie, którzy mi ufają i przychodzą na koncerty. O, tak to wygląda. I ja miałem pytanie, to było na ostatnim koncercie byłem z tobą. To byłeś w Potoku. Tak myślę, to było to. Twój basista to był pierwszy, to był jeden fan wasz zespół? Tak, Krzysiek zanim historia zaczął u to nas, został to basistą, genialny taki- był naszym technicznym i fanem, który rozkręcał imprezy na koncertach, nie? Wchodził w pogo, tam ludzi, i on tak jeździł z nami przez 2 lata. Nasz został basistą, bo się okazało, że umie grać na basie, a poprzedni basista zrezygnował. No i taka przygoda i miał wtedy 21 lat, jak zaczął grać z nami, nie? Teraz ma 25. Jest najmłodszą osobą w tej kapeli. Jak to mówi nasz gitarzysta, jest adoptowanym wnuczkiem. No, dobre określenie. No. Ja mam 20 lat, na serio, a już 4 lata z nami gra. A 6 lat się znamy. A w latach 80. nie wydaliście żadnej płyty dopiero... Tylko wydaliśmy singla dla Tom Pressu. A czy to było związane właśnie z tym podejściem, że chcecie być co, niezależni tam był- nie. i w związku z tym nie mogliście wydać płyty, no bo nie wiem, brak kasy, Nie, coś problem takiego? polegał na tekstach wtedy. Ja się nie pierdolę, w tekstach mam, no Cenzura i tak dalej, zawsze tak? śpiewałem o tym, co myślę i dlatego chodzę do innej pracy też, bo to jest cena mojej wolności. Dzięki temu mogę wyjść i zaśpiewać tu z tej sceny, że Jarek Kaczyński jest dla mnie karłem i mam to po prostu w dupie, bo mój chleb nie od tego zależy, czy ktoś mnie będzie w radio puszczał, czy gdzieś. Jasne. Jako wolny artysta po prostu przemyślałem sprawę i to już dawno temu i zespół te zakręcone w latach 80. chodził do pracy. Bo odkryliśmy, że jeszcze wtedy było jeszcze gorzej, bo wtedy były 3 czy 4 pisma muzyczne i nagle, na przykład wszyscy nagle pisali, że jesteś kiepski, nie? I koniec. Koniec, ludzie już nie przychodzą. W związku z czym nie mogłem się od tego uzależniać, nie? Ja patrzę i widzę różne rzeczy, zastanawiam się nad tym. I wtedy wyciągnąłem taki wniosek, to jest do dzisiaj. Wszyscy mamy tak zwany plan B, nie? Czyli gdzieś tam do jakiejś roboty chodzimy, że jeszcze jakieś pieniądze. No to wiesz, no ten świat rocka, no większość tych zespołów rockowych, które są teraz obecnie, to dla mnie, no fajnie, że grają, ale to już nie ma takiej siły buntu, bo każdy chce zrobić przebój. Żeby w radio chodziło, żeby tantiemy się nabijały, wiesz. I jak już masz taką premedytację w głowie, to już nigdy nie będzie. A może teraz to już zespoły nigdy nie będzie czują takiej szczere. potrzeby, żeby buntować się tak jak w tamtych czasach, gdzie ten bunt był Owszem, to potrzebny, też tak? ma znaczenie, z tym, że to jest trochę złudne, bo ten świat wcale nie jest fajniejszy. Może więcej rzeczy możesz kupić, ale to wcale nie jest fajniejsze niż było za komuny. A tak naprawdę to znowu zmierzamy w tamtą stronę. No to, jeżeli to chodzi widać, o Polskę. widać na co dzień. Wracają te same mechanizmy. Z tym, że zamiast teraz centrali w Moskwie będziemy mieli w Watykanie, no i to jest ta różnica. No serio. Ten sam zamordyzm zaczyna wracać, wiesz, jakieś ograniczanie, niby wiesz, no kapitalizm polega na tym, że sorry, masz hajc, wynajmujesz sobie ludzi przykładowo, którzy mają papiery i prowadzisz aptekę, tak? No to co oni zrobili? Nie. Ten, kto prowadzi biznes, musi mieć papiery aptekarza. I to mi przypomina czasy socjalizmu, które doskonale pamiętam, gdzie też pewne grupy zawodowe były chronione, że pewnych rzeczy byś nie zrobił, nie? Nieważne, że jesteś zdolny, nie masz papierka won. I widzę, że to zaczyna w tą samą stronę podążać. No i ta sama propaganda niby sukcesów, tak? No partii tak, i tam tak w ogóle dalej. wiesz, no tak, wszystko nam rośnie, tylko dlaczego pensje nam nie rosną? Nie? A tacy jesteśmy bogaci, pewnie więcej na Watykan dajemy. Na tacę. Na tacy, tak. I chciałam się pytać, skąd wam widziałem w twojej makiecie, jak powiedzieć... Dioramę. To się diorama. Skąd zrobić takie tak ładne rzeczy? Ja już jako dziecko nienawidziłem piłki nożnej. Do dzisiaj nie lubię tego sportu. Nie interesuje mnie w żadnym aspekcie, w żadnym. Nie oglądam meczy, nie interesuje mnie to w ogóle. I żeby zająć sobie czas, kiedy koledzy grali w piłkę, po prostu wymyślałem sobie hobby i jako dzieciak trafiłem na wystawę dioram w Warszawie. Były takie organizowane.
i po prostu zachorowałem na to. Przez wiele lat nie robiłem tego, powróciłem do mojego hobby w wieku, no jakieś 16 lat temu. I nagle odkryłem, że różne rzeczy, które robiłem przez ten czas, nauczyły mnie, no tak jakby podniosły jakość tego, co robię w modelarstwie, nie? Bo dużo rzeczy poznałem innych od plastyki i zacząłem to robić na nowo i wymyśliłem sobie, że zrobię wystawę o Powstaniu Warszawskim, gdzie przy pomocy modeli, figurek pokazuję epizody. No i ta wystawa już była 15 razy pokazywana w Polsce, raz za granicą. I to jest moja prywatna wystawa, zrobiona za moje pieniądze, nikt mi do tego nie dołożył. To jest taki mój hołd dla powstańców, dla młodych ludzi, którzy, no nazwijmy to w cudzysłowie, mieli jaja, nie? Wiedząc, że to i tak jest skazane na klęskę, to po prostu zrobili, tak? I mogą tam krzyczeć, że miasto zburzono i tak dalej, ale to naprawdę trzeba mieć niezłą determinację, żeby, wiesz, no wyjść na wroga, kurwa, tak naprawdę to z gołymi rękami, nie? I to jest mój hołd, to jest taki mój szacunek. I dlatego jest to zrobione z zabawek, nie? Bo ja to tak nazywam, że to jest zrobione z zabawek, które oni w tamtym czasie nie mieli. I z zabawkami to był granat, pistolet, takie rzeczy się zbierało. No tak. I to jest całe przesłanie mojej wystawy, jest ona jak najbardziej antywojenna. Ona nie ma zajmować się krzewieniem, że tak powiem, bohaterom, nie? Bo to jest bardzo takie płytkie, dlatego że nikt nie mówi o cierpieniach bohaterów, tylko o tej chwale, tak? Że dostał kulkę i zginął. A brawo za to. Tak, a wojna to wcale nie jest zabawa dla dzieci i ci tacy różni młodzi ludzie, którzy tam, na Ruska, nawet nie wiedzą o czym mówią. Nie wyobrażają sobie. Wystarczy porozmawiać z ludźmi, którzy przeżyli powstanie i oni potrafią wybić z głowy takie rzeczy. To jest totalna, po prostu wojna to jest chaos nad chaosami. I myślę, że wielu, którzy mają się za bohaterów, że ja to bym na pewno, sami uciekną. Na przykład mówiąc o dzisiejszych pseudopatriotach, tak? No. Tak, widziałem, że o czymś zapomniałem. Koledze bilet zostawić, a zaraz to załatwię. A jak postrzegasz publiczność, która przychodzi na koncerty punk rockowe w porównaniu do lat 80., a teraz? Dla mnie to jest tak samo. Dla mnie to jest tak samo. No co, wtedy mieliśmy po 18 lat, teraz mamy po 50. Ale w tej publiczności są i tacy, co mają po 18 lat, a nawet i po 16. I to jest dla mnie największym szokiem, że będąc 54-letnim facetem, potrafię skupić na sobie uwagę młodych ludzi, że oni przychodzą, słuchają nas i uważają to za swoje. No właśnie, można było pomyśleć, że ludzie, którzy pochodzą na twoje koncerty teraz, to są ci, którzy cię znali właśnie w tych Oni latach też 80. są. No oni też są. Oni też są, ale przychodzą ich dzieci. Przychodzą młodzi ludzie, którzy sami gdzieś nas wynajdują, bo ktoś im powiedział, ktoś im polecił. Czasem są sytuacje, że rozmawiam z kimś młodym, a on mówi mi, że mama mu powiedziała, że przyszedł na koncert. Na zasadzie, nie wiesz gdzie iść? Idź sobie zobacz porządną kapelę. I oni zawsze są zachwyceni, mówią, że mama miała rację, że to super koncert, nie? I w ten sposób, że tak powiem, tam wokół nas się zbierają ludzie, nie? Raz jest ich mniej, więcej, raz mniej, a takie jest życie, no. Poza tym, wiesz, teraz jest tyle atrakcji, że to naprawdę, ja bardzo zawsze dziękuję, że ludzie wybierają nas spośród tych atrakcji. Wiesz, u nas jest trochę inaczej, my jesteśmy takim trochę zespołem punkowym, ale bardzo otwartym. Ja jestem bardzo otwarty na wszelkich ludzi, nie uważam, że granie w getcie jakimś tam, to nic nie zmienia, dlatego że jeżeli chcesz dotrzeć do jakiejś świadomości ludzi, w pewnym momencie masz kontakt z ludźmi, którzy mają tę świadomość, w związku z czym po co, tak? Przecież oni o tym wszystkim wiedzą. Ale w momencie, kiedy skupiasz innych ludzi, oni zawsze coś odkrywają, nie? Wojtuś, zadzwoń do Gumy, powiedz mu, że mam wywiad i zaraz do niego wyjdę. Dobra? Proszę cię. Nasz gitarzysta, Wojtek. A to nasz kierowca dzwoni. Bo miałem bilet zostawić, a zapomniałem. Dobra, jeszcze jakieś pytanie, bo ja zaraz będę musiał koncert zapowiedzieć. Chcę pytać, dlaczego ja przed tobie nie znałem nic o temat post-punk, można powiedzieć. Teraz dzięki Iwona jego wieczór, jak to nazywa? Old school. Old school, tak. Teraz słucham więcej post-punk i znam trochę więcej o tego muzyki, ale teraz więcej, różne koncerty są w Warszawie. Temat post-punk, są różne wydarzenia, różne... No ale wiesz, no zespół Tenzing ma swoją tam renomę, no i są ludzie, którzy do nas przychodzą, no i imprez to jest dużo różnego rodzaju w Warszawie punkowych. A czy kumplujecie się z innymi zespołami z tego okresu, nie wiem, z Deserterem, z Siekierą i tak dalej, czy... Nie. Czy to jest jedna wielka rodzina punkowa, czy nie? Okay. Nie, bo my jesteśmy dziwakami. No i dobrze. Nie, to był żart, tam przyjaźnimy się, ale wiesz, no to jest tak.
Jak grasz w zespole, grasz w weekendy, tak jak my, bo chodzimy do pracy i tak jakby my nie robimy tras koncertowych, że tam tydzień z głowy. Nie, jak mamy nową płytę, to my przez rok jeździmy, bo gramy w weekendy. I tak naprawdę trudno jest się spotkać z muzykami z innych zespołów, bo oni grają gdzie indziej w Polsce, nie? I no to są takie, jak się gdzieś tam spotkasz, no to wiadomo, że jest serdeczność, tam cześć fajnie, ale na utrzymywanie głębszych kontaktów to nie ma szans, no. Jak wiesz, ja wiele zespołów chciałbym zobaczyć, ale one akurat grają wtedy, kiedy ja gram koncert gdzieś w Polsce. No i to takie jest to życie, nie? Tak generalnie, no to mówię, każdy zespół sobie tam gdzieś działa, jak się uda gdzieś spotkać, to na pewno są to serdeczne powitania, bo w końcu przeżyliśmy też fajną epokę w tych latach 80. Z tym, że ta epoka też mi się bardzo podoba. Ja generalnie nie przywiązuję się do tego, że kiedyś to było. Nie, cały czas jest zajebiście moim zdaniem, bo to wszystko się kręci. Wiesz, ja jestem osobą, która no to muszę pracować na swoje życie, nie? Ja nigdy nie miałem tak jak jakieś hossy, że wiesz, jakieś tu tabuny na koncertach, że tam kasę upychasz w kieszeni. Nie, to do roboty trzeba iść, pracę, coś zarobić na chleb. W związku z czym ja nie mam czasu na rozpamiętywanie, nie? Że tam kiedyś to było, nie? Moje życie po prostu cały czas tak napierdala, a poza tym jestem osobą aktywną. Jak się nudzę, to wymyślam sobie, co mam zrobić, nie? Zamiast się nudzić. I tak powstała wystawa, tak powstał, wiesz, zespół założyłem sobie, bo chciałem mieć zespół. W ogóle to chciałem być aktorem, jak byłem dzieckiem, ale jak poznałem punk rock, stwierdziłem, że dobra, z tymi szkołami to za długo będzie trwało, nie? I już jestem na scenie, prawda? A kreuję tutaj, nie byliście jeszcze na tym koncercie nigdy. No to zaraz zobaczycie, co kreuję ja na scenie, nie? Bo jest to rodzaj takiego happeningu, spektaklu zarazem, nie? Ja mam gadżety różne, przebieram się, to nie jest tylko takie po prostu darcie mordy, nie? No to nie mogę się doczekać. To ma całą jakąś swoją głębię, nie? Tak jakby sugestywne gadżety są odpowiednio dobrane do utworów. Jest to ostatnie pytanie, bo my we Francji długo mieszkaliśmy. Jakieś francuskie zespoły rockowe czy punk rockowe kojarzysz, znasz, lubisz? Tak. Czekaj, jak oni się nazwali? Mieli utwór Apache, coś tam, czekaj. Nie, kurczę, zaraz zapomnę. W logo mieli takie 4 gęby i tam był ten policjant, papież. Jak oni się nazywali? No, wyleciało mi z głowy, ale to jest bardzo znany francuski zespół z lat 80., który właśnie robił takie koncerty, też przedstawienia. A to nie jest Bioré Noir? Birenor, tak. Tak, to jest kapela, No tak, którą kultowa jest, bardzo kultowa. lubię. No i Ale tu wygląda was jak zaskoczę twój i tu was też. zaskoczę teraz. Reszty punkowej nie znam, natomiast uwielbiam francuski hip-hop. Nazw zespołów nie znam, ale uważam, że język francuski jest najlepszym językiem do hip-hopu. Ma w sobie taką delikatność, taką kurczę fajną melodykę, że jak usłyszałem pierwszy raz, to się zakochałem. I tutaj w Polsce jest zespół, który się nazywa, był kiedyś, Kaliber 44 i oni, jak dla mnie, też słuchali francuskiego hip-hopu, bo to co oni robią, to jest w ogóle, to jest tak, tu jest Kaliber, a tu jest cały polski hip-hop. Ja to tak jasne. odbieram, z moim punk rockowym rodowodem. Uwielbiam francuski hip-hop, jest najlepszy na świecie, po prostu. Super. Naprawdę, to jest moja ocena, żadne tam kurwa amerykańskie murzyny, tam dobra, fajnie, nie? Po prostu francuski hip-hop z tą melodyką języka. To tak jak niemiecki język w Rammsteinie jest idealny, bo niemiecki język jest do industriala zajebisty. Tak. Wszystkie te kapele Prawda. takie tam DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, grające taką niby cold wave, ale jakiś taki industrialny, po prostu po niemiecku najlepsze. Bo już taka melodyjna muzyka po niemiecku to tak Nie trochę pasuje. Italo disco to zalatuje w niektórych momentach, ale takie twarde granie to jest po prostu coś niesamowitego. Okej. Ale i tak wolę francuski hip-hop. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Dzięki. dzięki genialne. No dla mnie, co mówimy teraz, to bardzo mi kojarzy na ten, jak to nazywa ten zespół francuski, który śpiewa Manu Chao. Ta-na-na-na-na, si j'avais autant d'argent que Manu Chao. Mano Negra, nie Mano Chao, Mano to Negra. oni są z Hiszpanii. No, nie? Mano Negra to był wcześniej zespół Manu Chao. Tak, Ale to Vampas. Vampas. Les Vampas, tak. A to nie znam. Vampas, to jest ten piosenkarzem, on pracuje w La Poste, to posta francuska posta. No poczta, tak, to słowo I rozumiem. on zrobi tak, ten zespół, dokładnie jak ty mówisz, A? to jest zespół, to on zarabia pieniądze, ale to nie jest tylko sobie No praca, tak, jego pracę, tak. on ma normalnie pracę i ma też ten zespół. Widzisz, jak to rozwiązuje artyście ręce? Stary, po prostu się nie może martwić, że kurwa, ale udupiłem, Jezu, teraz mnie w radiu nie puszczą, tylko mam to w dupie. Mam niezwiązane ręce jako twórca. No, Ja tak całe życie, po prostu tam, wiesz,
przecież mamy utwór Polskie Radio, który będziemy grali, którym wyśmiewamy Polskie Radio. No który by zespół to zrobił? Przecież tam wszyscy dupę liżą, żeby w tym radiu było. No to gdzieś. I dobrze. Dzięki, jedziemy.